Pamiętasz, czym zajadaliśmy się na początku naszej wegetariańskiej drogi? No jasne, kotletami sojowymi, które są najłatwiejszym, najprostszym zamiennikiem mięsa. Kiedy człowiek ma jeszcze wspomnienia na podniebieniu, robiliśmy różne rzeczy. Nie pokażemy Wam dzisiaj sposobu, który praktykowała przez kilka tygodni nasza koleżanka. Była tak zdesperowana, żeby nie jeść mięsa i chciała być wegetarianką, że jadła kotlety na sucho i była nimi zachwycona. Ja pamiętam, przyszła do nas i mówiła, jakie to cudowne są kotlety sojowe. Ja mówię, jej, nareszcie to zrozumiałaś, słuchaj, jak to cudownie, naprawdę tak Ci smakują, a jak je przyrządzasz? No jem je na sucho. No zlituj się Boże, Kaśka te kotlety się najpierw gotuje, żeby po prostu były miękkie. Zatem dzisiaj mamy dla Was 7 sposobów na przygotowanie kotletów sojowych. I potrawy, z którymi można z nimi przygotować. Takich sposobów na kotlety sojowe, które udadzą się każdemu. Żeby nie zrobić tak jak nasza koleżanka Kasia, w tej postaci ich nie jemy, nie łamiemy sobie na nich zębów, ale wrzucamy je do wody, do tej wody wlewamy trochę sosu sojowego i tu zaczynają się wersje różnym osobom rozjeżdżać. My dzisiaj dodamy odrobinę curry, odrobinę pieprzu, No i oczywiście włączymy palnik, żeby ugotować kotlety. ponieważ mają stać się mięciutkie. Metod na przygotowanie, na obgotowanie kotletów sojowych jest bardzo dużo. Możemy dodać również liścia i ziela, albo na przykład, jeżeli gotujemy bulion, obgotować kotlety w bulionie. One wtedy będą miały bardziej rosołowy smak. Oczywiście chodzi o bulion warzywny. Każda z metod jest dobra, chodzi o to, żeby one później były smaczne i soczyste. I gotujemy je, aż zmiękną. Jak to rozpoznać? Rozpoznać bardzo prosto. Pamiętajcie, jak przyjrzycie się takiemu kotletowi z boku, zwróćcie uwagę, jeśli w środku jest taka ciemniejsza część, to znaczy, że kotlet jeszcze się nie rozgotował, nie jest miękki w środku i należy go gotować tak długo, aż ta część zniknie. Jest jeszcze druga metoda. Po prostu naduszamy i czujemy, czy jest naprawdę miękki, czy się poddaje widelcowi bądź łyżce. Z mojego doświadczenia wynika, że kotlety są różne w zależności od partii. Czasami wymagają 15 minut gotowania, czasami po kilku minutach są dobre. Pamiętajmy też, żeby ich nie rozgotować. Rozgotować je trudno, ale jak już je rozgotujemy, to wtedy nie zrobimy z nich ładnych, zwartych kotletów. Za to możemy je świetnie zmiksować i macie przepis numer 8, czyli pasztet. Z dodatkiem warzyw z bulionu. Oczywiście. Takie kotlety gotowe to nic innego jak 100% odtłuszczonej mąki sojowej, czyli czyste roślinne białko. Oczywiście szukamy takich, które mają naklejkę, że są bez GMO, a w naszym wypadku jeszcze bezglutenowe. Takie kotlety po ugotowaniu w strukturze trochę przypominają mięso bądź seitan. Seitan jest oczywiście produktem wegańskim, ale niestety jest to czyste białko glutenowe z pszenicy, więc bezglutenowcy nie mogą absolutnie ich jadać. Zależy od strony. Niektóre jeszcze mają właśnie takie ciemniejsze paski z jednej strony, a z drugiej, o proszę bardzo, już jest ładny, ale nie dajmy się zwieść. Naprawdę, jeżeli trochę dłużej je pogotujemy, będziemy mieli pewność, że później wspaniale nasiąkną potrawą, do której je damy. Szczególnie dotyczy to tych kotletów, które dodamy na przykład do bigosu. Czyli mamy tutaj pomysł numer 1, kotlety do bigosu. Zaraz pokażemy Zdradziłam? Zaraz pokażemy Wam, jak je przygotować. Kotlety już się ugotowały, zobaczcie. Nie widać żadnego ciemnego miejsca. Są mięciuteńkie. Idealne. Nadają się do odcedzenia. Delikatnie je odciskamy i muszą teraz przestygnąć, ponieważ takie gorące trudno nam będzie obrabiać. Czekamy nudno. Mógłbyś zrobić kawę. Okej. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I możemy wyjmować kotlety. Po ugotowaniu wyglądają tak. Miękkie, sprężyste. Proszę bardzo. Z tym kotletem możemy teraz zrobić różne rzeczy. Przepis numer 1. Bigos. Do bigosu przygotowujemy kotlet w sposób następujący. Skrapiamy sosem sojowym, posypujemy czarnym pieprzem. Odkładamy na bok i za chwilę wrzucimy na olej. Możemy zrobić jeszcze troszeczkę inaczej. Skropić sosem sojowym, dodać odrobineczkę pieprzu i oprócz tego trochę curry. Ale to już nie jest kotlet do bigosu. I wtedy można go na przykład dodać do zupy gulaszowej. Pomysł numer 2. Pomysł numer 3.
Ryba po grecku. A właśnie, mieliśmy taki mały durszlaczek z kotlecikami i tyle gatunków mięsa. Mięsa, nie mięsa. Skrapiamy sosem sojowym i teraz, tak jak rybę, moja mama zawsze otaczała w mące, oczywiście w pszennej. My nie korzystamy z pszennej, otaczamy kotlety w mące kukurydzianej, żeby były ładne, żółte, I miały chrupiącą skórkę. ale możemy również otoczyć je w mące ryżowej. Będą równie chrupiące. I pamiętajmy, kotlety są tłuste. Mięso, nawet w chudym mięsie, 20% to jest tłuszcz. To jest wykonane z odtłuszczonej mąki sojowej, więc nie ma żadnego tłuszczu. Nie bójmy się dać tłuszczu na patelni. Zatem pewna zależność. Z mięsa tłuszcz się wytapia na patelni, a żeby kotlety sojowe udawały mięso, nawiązywały do mięsa w smaku, w strukturze, no tak, wtapiamy tłuszcz. Proste? Proste. Rozgrzewamy olej na patelni. Oczywiście każdy z Was skorzysta z takiego oleju, na jaki ma ochotę, jaki uważa za słuszny. No niestety bez oleju się tutaj nie obędzie. My Nie ostatnio- upieczemy kotletów sojowych w piekarniku, na przykład tak jak niektórzy próbują piec pączki w piekarniku bez tłuszczu. To już nie są pączki, to są ciasteczka. My Nie, ostatnio... to jest drożdżówka. To jest bułka. drożdżówka, bułka, tak. Ale My niektórzy nazywają to ostatnio- pączkami, niestety upieczonych kotletów sojowych nie nazwiecie kotletami. Tylko pieczenią. My ostatnio najczęściej smażymy po prostu na oleju ryżowym, rafinowanym. Do bigosu i zupy gulaszowej pamiętajcie, że kotlet powinien być tak mocno przysmażony, dlatego, bo właśnie z tego przysmażenia przypraw i kotleta później wgotowuje się aromat i smak do potrawy. Te kotlety są dosyć grube. Musimy zwracać na takie rzeczy uwagę, ponieważ bardzo często one później nie przechodzą wszystkimi smakami wystarczająco. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby były delikatne i cienkie, to trzeba je przekroić na pół. I dopiero teraz możemy je na nowo skropić sosem sojowym, posypać pieprzem, dodać odrobinę curry i na przykład panierować albo smażyć. I tu jesteśmy już przy kolejnym patencie. To można pokroić i przygotować gyrosa. Jak go się robi? Zobaczcie tutaj. Na gyrosa oczywiście musimy jeszcze drobnie pokroić, żeby uzyskać takie właśnie kilkumilimetrowej grubości kawałki. Które marynujemy, przyprawiamy i wrzucamy do pieczenia, do piekarnika. Chyba tutaj nam się kończy Ja smażenie. już, joj. O, to będzie super do bigosu. O, proszę bardzo. Te kotlety mogą udawać kotlety schabowe. Już je wyjmujemy. A te dwa przed włożeniem do bigosu i zupy gulaszowej trzeba będzie jeszcze pokroić w kostkę. Ale tego wszystkiego dowiecie się tutaj w linku nad Joli głową i to jest link, który prowadzi do wszystkich przepisów z kotletami sojowymi, o których dzisiaj wspomnieliśmy. Jest tam jeszcze jeden przepis na wegańską kaczkę z jabłkami, a żeby ją przygotować, trzeba obejść się z ugotowanymi kotletami w ten właśnie sposób. Kaczka musi być porwana. Chodzi o to, żeby miała taką właśnie strukturę drobnych, małych kawałków. One nie muszą być takie malutkie, ale ważne, żeby były to kawałki cienkie. Wtedy łatwiej nasiąkają marynatą. Takie ekspresowe, schabowe, idealne do niedzielnego obiadu albo do kanapki to patent numer 5. Przepis na danie a la kaczka z jabłkami to patent numer 6. A patent numer 7 to kotlety do zupy pho. Którą pokażemy Wam za jakiś czas. Ale niedługo. teraz pokażę Wam tylko, jak się kroi takie kotlety do zupy pho. Żeby Was zachęcić do oglądania następnych odcinków. Kroimy bardzo cieniutkie plasterki. Chodzi o to, żeby one były jak najcieńsze. I jak widzicie, z jednego kotleta wyjdzie ich nawet sporo. I obgotowujemy. Ale w czym będziemy obgotowywać, dowiecie się już niedługo. A jeśli podoba Wam się taki instruktażowy odcinek, możecie go polubić, możecie nam również zasugerować inne instruktażowe odcinki do wykonania. Jesteśmy na to otwarci. Piszcie na naszym blogu kulinarnym, piszcie na YouTubie. Zawsze odpowiemy bardzo chętnie. Możecie również zasubskrybować kanał. Dajcie suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że coś nowego wydarzyło w naszej wegańskiej kuchni. A ja bardzo bym prosiła, jeżeli macie jakieś fajne metody, których my jeszcze nie znamy, dajcie znać. Z chęcią się nauczę.
I pamiętajcie o tłumaczeniu angielskim odcinka. Być może możecie puścić go dalej swoim znajomym, którzy nie władają językiem polskim. A my teraz schrupiemy te kotlety, bo nie będziemy żadnych potraw robić, więc smacznego i na zdrowie.